Witam Was serdecznie z nowego Tajpej. Piękne kadry, inna kultura, no i zdjęcia. Zdjęcia z wyjazdu wiemy, że są najważniejsze. Robimy je zawsze, za każdym razem. A jaki jest najlepszy aparat? No ten, który mamy właśnie przy sobie. U mnie to dzisiaj będzie Huawei Pura 70 Ultra i dziś pokażę Wam, jak zrobić ciekawe i fajne zdjęcia, potem także jak je obrobić, więc po prostu przejdźmy do fotografowania. Moje podejście do fotografowania ogólnie jest dość luźne. Ja nigdy nie idę specjalnie w dane miejsce, bo tam będzie ładnie. Nie, bo to cała ta infrastruktura, architektura robi właśnie nam ten kadr. I wystarczy po prostu, że odpalimy naszego smartfona i od razu już możemy patrzeć, jak mniej więcej ten kadr może tutaj nam wychodzić. Jak teraz patrzę tutaj, no to fajnie tutaj już widać, że światła przy samochodach i motorach się pokazują, więc ja tutaj bym wszedł raczej na trzykrotne przybliżenie. Zobaczcie, że to od razu robi nam zupełnie inny kadr. I teraz, gdy delikatnie zniżę się ku dołowi, skupmy się, żeby wykorzystać te linie, które mamy na aparacie. One mogą nam stworzyć fajną ramkę i teraz zobaczcie, że gdy tutaj idealnie się niemal ustawię, żeby ta nasza brama była w środku, to od razu tworzy to nam całkiem ciekawą kompozycję. I uwaga, tutaj pani przechodzi, gdy będzie na środku, robię cyk, no i pięknie. I teraz z racji tego, że tutaj w Huawei jest szybka migawka, to widzieliście, że pani na chwilę była rozostrzona, ale potem od razu jest idealnie ostra. Dzięki temu mamy naprawdę całkiem zacną fotkę. Teraz zobaczmy sobie, jak zdjęcie może wyjść przy wykorzystaniu jeszcze innego obiektywu. Ja robię tak zawsze, że po prostu przechodzę pomiędzy najszerszym, a tu widać, że jest dość dużo brudu. W tej części kadru to nie do końca mi pasuje. Niebo też wygląda tutaj dość dziwnie, więc raczej z tego bym zrezygnował. Ale już na głównym obiektywie jest całkiem przyjemnie. Tutaj zdecydowanie trzykrotny zoom robi najlepszą robotę, bo pokazuje nam cały krajobraz. O, tutaj jest całkiem rzeźko. Zobaczcie, że wystarczy tylko delikatnie przesunąć aparat i już to wygląda od razu lepiej. Natomiast najciekawsze są ciasne uliczki. One pokazują nam de facto najwięcej. Jak widzicie, tutaj w tym momencie jest mnóstwo wręcz skuterów, jakieś fajne oświetlenie. To robi tutaj mega klimat i mega robotę. Tutaj zdecydowanie przyda nam się szeroki kąt albo ten ultra szeroki. W tym momencie jestem na głównym obiektywie i on de facto łapie nam całość tego krajobrazu. I ludzi, i skuterki, i trochę infrastruktury. I ta fota nawet już w tym momencie wygląda turbo dobrze, nawet nie muszę zniżać się tutaj, żeby złapać więcej podłogi, aczkolwiek możemy sobie to też zawsze spróbować, bo niekiedy to też może nam kompozycję delikatnie poprawić. No tutaj ultra szeroki kąt, widać, że jakby jest spoko, ale może jednak nie za bardzo. Jeszcze ewentualnie zrobimy sobie tutaj na trzykrotnym zoomie i jak ktoś będzie przejeżdżał, może tak się właśnie wydarzy, to możemy wtedy też go prześledzić. I wydaje mi się, że z przodu, tutaj, o widzicie, już jedzie pan na skuterku. Jak tylko będzie teraz przejeżdżał, to ja go wyśledzę. I teraz zobaczcie, zdjęcie zrobione jest w ruchu, ono jest na razie rozmazane, po czym uwaga, ta szybka migawka robi mega robotę, bo nagle zdjęcie jest idealnie ostre, bez absolutnie żadnego poruszania na zdjęciu. Technikalnie naszego sprzętu są również istotne. No i tutaj w Pura 70 Ultra jest absolutnie topowo. Jednocalowa matryca z wysuwanym obiektywem i to jest fizycznie, mechanicznie przesuwany, to jest przegenialne, ze zmienną fizyczną przysłoną od 1.6 do f4, dzięki czemu możemy regulować, ile światła wpada na naszą matrycę. No i oczywiście to jest 50 megapikseli, więc jakość i szczegółowość jest genialna. Natomiast obiektyw ultra szerokokątny ma 40 megapikseli, przysłonę 2.2. No i mój ulubiony absolutnie, czyli tele 3,5-krotne przybliżenie, przysłona 2.1 i również 50 megapikseli. No tutaj jest absolutnie topowo. Sprzęt sprzętem, specyfikacja specyfikacją, ale najważniejsze jest po prostu próbowanie i robienie. To wiem, że brzmi dość trywialnie, ale uwierzcie mi, niekiedy te schematy można łamać, bo ogólnie przyjęte jest tak, że obiektyw szerokokątny jest do robienia właśnie budynków, obiektów, ultra szerokokątny jest do właśnie infrastruktury albo natury, a tele jest typowo do portretów. Ale fajnie właśnie sobie to przełamać. No i teraz na przykład zobaczcie, włączam aparat, jestem na obiektywie, który jest razy 1 i ja na przykład mogę zrobić ten obiekt tak, jak jest teraz. No i to zdjęcie będzie poprawne, ale jak dla mnie jest trochę nudne.
Więc przejdźmy teraz do obiektywu, który jest ultra szerokokątny. Już jest ciekawiej, ale teraz podchodzimy kilka kroczków. I zobaczcie, od razu tutaj jakoś tworzy się jakaś tutaj fajna linia, jakiś tutaj obiekt wygląda zupełnie inaczej, ale wejdźmy tutaj jeszcze bliżej i nagle pokażmy go z zupełnie innej perspektywy. No to od razu robi coś tutaj ciekawego, coś totalnie innego i wydaje mi się, że na przykład, taka fota, to zdjęcie od razu jakby jest troszeczkę ciekawsze, no bo tak jak pamiętajcie, no pierwsze było takie, no spoko, fajnie. Drugie już troszeczkę lepiej, no i każde kolejne pokazuje ten obiekt z zupełnie innej perspektywy i wydaje mi się, że właśnie łamanie tych schematów jest kluczowe, także po prostu no róbcie i próbujcie. Smartfon jest oczywiście bardzo dobrze wykonany i świetnie leży w dłoni. Tutaj materiał na plecach jest z delikatną strukturką, więc gdy tylko chwycimy tego smartfona, to mamy pewność, że on nam nie wypadnie, nawet przy jakiejś szybkiej fotce. Zresztą w tym momencie, zobaczcie, patrzę na jakiś samochód w tym momencie, który jedzie, cykam fotę, ona jest teraz rozmazana, ale zaraz będzie idealnie ostra. No i to jest w tym wszystkim przegenialne. To, co bardzo lubię w zdjęciach, kiedy wiemy, że obiekt dany jest po prostu mało ciekawy, albo gdy po prostu do niego podejdziemy i zrobimy zdjęcie, będzie taki płaski, standardowy, to warto robić zdjęcie przez coś. W tym momencie będzie to taki właśnie tutaj krzaczek, piękny, wspaniały. Może nie wygląda dość spektakularnie, ale w zdjęciu zrobi nam mega robotę. Zobaczcie, włączam znowu tutaj aparat i teraz no obiektyw razy jeden, no powiedzmy, że jest to całkiem spoko, ale nie do końca o to mi chodzi, więc teraz sobie zrobię tutaj zoom podwójny. Fajnie, że tutaj ten nasz pierwszy plan jest delikatnie zblurowany i już robi nam jakąś tutaj perspektywę, ale ten 3,5-krotny no, jest najfajniejszy. Zobaczcie, idealnie mamy te dwa obiekty w środku naszego kadru. Pierwszy plan jest delikatnie rozmazany i no, ta fota całkiem rzeźka. No i też to, co bardzo lubię, to zdjęcia makro. Huawei Pura 70 Ultra ma specjalny teleobiektyw, który może być też obiektywem makro. Działa to na takiej zasadzie, że gdy przejdziemy do naszej zakładki więcej i wejdziemy właśnie w super makro, w tym momencie, no zobaczcie, od razu tutaj łapie on nam listki, na których są krople deszczu. Możemy podejść tutaj jeszcze bliżej i wtedy wyostrzyć je, no niemal idealnie. No, powiem Wam, że robi to mega... O, tu jest jakiś w ogóle jeszcze zwierzątek, patrzcie! Ale sztos! Normalnie byśmy go nie widzieli. A tu patrzcie, jak się spina! Ale świetny. Nawet na tym makro spokojnie tutaj właśnie go uchwyciliśmy i to zdjęcie jest dobrej jakości. Jest elegancko ostre i tutaj mamy naszego kolegę. No wspaniałe to jest, naprawdę. I zobaczcie, że wystarczy po prostu zmienić perspektywę, podejść do obiektu i jaka fajna fota. No, do tego mówię, próbować i robić. Często też trafiam na pytania, Maty, czy robić zdjęcia w trybie manualnym, czy w trybie automatycznym? Powiem Wam tak, smartfony teraz są na tyle inteligentne, że robienie zdjęć w trybie automatycznym jest w zupełności wystarczające dla amatora, czy dla osoby, która po prostu nie chce skupiać się na zdjęciu, chce po prostu wyjąć aparat, cyknąć fotę i mieć to z głowy. Natomiast jak ktoś jest bardziej zaawansowany i chce się tymi ustawieniami pobawić, to jak najbardziej może, ale aczkolwiek ja de facto wtedy tylko sobie włączam pliki RAW, bo je można najbardziej potem zedytować i to jest, mi się wydaje, najbardziej kluczowe. A poza tym to no, serio, wyciągacie, robicie fotkę i gotowe. Tak jak już Wam mówiłem, ja ogólnie nie idę specjalnie w dane miejsce, żeby zrobić zdjęcie. Tutaj właśnie przyszliśmy, żeby zobaczyć no, ten budynek, bo rzeczywiście wydawał mi się z daleka ładny. No i rzeczywiście jest ładny. Gdy teraz wyciągnę tutaj aparat i zrobię zdjęcie szerokokątne, to rzeczywiście wygląda on ok. Nawet na tym zwykłym łapie się w ramię, więc jest w porządku. Natomiast zwróćcie uwagę, że gdy tylko przesunę aparat, to w tym miejscu nagle pokazuje mi się fajny budynek, na którego przodzie tutaj widać jeszcze to drzewko. I teraz gdy przejdę sobie na 3,5-krotny zoom, zobaczcie, że tu zupełnie mamy inną perspektywę i to wygląda naprawdę świetnie. Jeszcze tutaj te samochody, skuterki. No, mega to robi klimacik, mega to robi robotę. No i jak dla mnie absolutnie świetna fota. Delikatnie sobie ją potem jeszcze zedytujemy i będzie naprawdę no, świetna. Jak dla mnie petarda. No i ta cała zmienna przysłona. O co to dokładnie chodzi? To nasze główne oczko ma takie listki i ona, gdy jest najbardziej otwarta, czyli ma najmniejszą tą całą swoją wartość, to jest najszersza, dzięki czemu wtedy pada tutaj najwięcej światła, ale wtedy też szkło, które jest za obiektem, jest bardzo rozostrzone. Ale gdy chcemy ten efekt delikatnie zmniejszyć, to wtedy po prostu tą przysłonę przymykamy, dzięki czemu ostrość tła jest zdecydowanie większa.
zwróćcie teraz uwagę, że wykorzystujemy fajną tutaj taflę wody, która robi nam tutaj za lustro. No i zobaczcie, że jak się powoli tutaj poustawiamy, to ten znak za tym budynku wygląda naprawdę rzeźko. Natomiast wykorzystajmy tutaj potencjał naszego smartfona i zanurzmy go, bo on ma IP68, czyli jest w pełni odporny na zanurzanie w wodzie, więc dzięki temu, gdy obrócimy w ogóle naszego smartfona, żeby oko kamery było jak najniżej naszego lustra wody. Zobaczcie, że możemy tutaj przejść jeszcze niżej, nawet delikatnie je zamoczyć i każde z tych zdjęć możemy spokojnie wykorzystać, bo zobaczcie, tutaj się jeszcze do końca nie zanurzyliśmy, jest całkiem spoko, ale to totalnie rozmazane poniżej robi robotę. I róbcie sobie też takie właśnie challenge, że stoicie w jednym miejscu i po prostu patrzycie w oko aparatu, przełączacie się pomiędzy tymi obiektywami i po prostu szukacie kadrów, szukacie tego, co może Was zainteresować. Zmiana szybka ogniskowej, czyli obiektywu, i od razu patrzymy, co wtedy widzimy. Może wtedy coś właśnie nas zainteresuje. Ale wydaje mi się, że tutaj, o, ten właśnie Grand Forward może nam zagrać fajnie, tylko no, musimy poczekać na ten autobus, bo jednokrotny zoom, no, całkiem ok. Dwukrotny, no to zdjęcie spokojnie może wejść, ale 3,5-krotny, no tutaj najbardziej mi się podoba. Teraz czas na fotografię nocną. Powiem Wam, że ja bardzo lubię przechodzić do tych miejsc, w których już byłem za dnia, właśnie w nocy. Bo niekiedy okazuje się, że to samo miejsce jeszcze bardziej zyskuje. Na co warto zwrócić uwagę podczas fotek nocnych. Nie zawsze tryb nocny jest wskazany. Niekiedy on za bardzo rozjaśnia zdjęcie, a nie zawsze o to może nam chodzić. To jakby jedno. Drugie, patrzcie na źródła świateł, na samochody, na lampiony, na LEDy, na wszelakie znaki świetlne. Zresztą zobaczcie sami, od razu ta brama wygląda z 10 razy lepiej. Klikam sobie na tą bramę, żeby pobrać z niej już ostrość i jasność. Teraz sobie troszeczkę tą jasnością jeszcze właśnie pojadę w dół. No i zobaczcie, że jakby to tworzy nam zupełnie inną fotkę, zupełnie inną niż ona była za dnia. Ale wydaje mi się, że ten kadr jest troszeczkę zbyt szeroki, więc teraz sobie kliknę na 3,5-krotny zoom. No i teraz, o nie, no jest petarda. Serio, ta fotka będzie wyglądała przegenialnie. Jeszcze tutaj ten skuter, ta taksówka, mega to robi klimacik. No i zobaczcie, taka sama fotka, a różni ją tylko i jedynie pora dnia. I teraz to, co właśnie bardzo lubię, to tak zwane panoramowanie, czyli śledzimy dany obiekt i cyk, robimy mu zdjęcie. Zobaczcie, ono jest teraz delikatnie rozmazane, ale spokojnie, o, Huawei to idealnie ogarnął. Zobaczcie, że samochód, a raczej jego rejestracja i cała sylwetka pojazdu jest niemal idealnie ostra i jakby o to mi właśnie chodziło, a ta brama jest rozmazana i te światła tutaj grają no mega robotę. Jakby petarda, jak dla mnie takie zdjęcie jest super. No i zobaczcie, to jest zwykłe skrzyżowanie na ulicy. To nie jest jakaś specjalna miejscówka, a jaką robi robotę. W zdjęciach nocnych najważniejsze jest źródło światła i to ono de facto tworzy nam cały klimat scenerii. Wracając do tych samych miejsc, przy których już byliśmy, możemy zrobić naprawdę absolutne złota, jeśli chodzi o zdjęcia. Sami zobaczcie, kieruję aparat właśnie na ulicę, którą już wcześniej fotografowaliśmy, no i ona tutaj wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie tak jakby lepiej. Szeroki kąt? No, też całkiem niezły, serio. Bardzo spoko to wygląda. Teraz się troszeczkę tutaj zniżymy, bo pamiętajmy, że zmiana perspektywy to jakby mały krok, ale może dużo zdziałać. Więc teraz zobaczmy, no jest całkiem nieźle. Razy jeden tutaj gra naprawdę przesztos. I teraz zrobię jeszcze taki jeden myk, czyli wezmę smartfona i go obrócę w taki sposób, żeby on był jak najbliżej właśnie naszego tutaj podłoża. No i teraz, no i to jest foteczka, o której właśnie mówię. Niby tak niepozornie, a zobaczcie, że wychodzą z tego naprawdę super sztosy. Słuchajcie, jestem teraz w naszym tutaj pokoju hotelowym na targach i zobaczyłem, że tutaj jak odpowiednio ustawimy kadr, na 3,5-krotnym jest no po prostu doskonale.
Zdjęcie jest świetne, jest ostre, tutaj wszystko się zgadza. No i zobaczcie, że to jest zdjęcie po prostu z pokoju hotelowego, a jakie ma tutaj możliwości, to wygląda świetnie. A jak przejdziemy w ogóle do edycji tej fotki, nie, tutaj bym przeszedł do dostosowywania, do jasności, zmniejszyłbym tą jasność, kontrast bym rzucił troszeczkę większy, ale może nie aż tak mocny. Teraz te najjaśniejsze, czyli światła, dałbym do góry, bo to mi się najbardziej tutaj podoba. Cienie są ok. No to zobaczcie, taka fotka była na początku, a taka jest teraz. Jak dla mnie super sztos. Podsumowując, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, że skorzystacie z tego poradnika, bo wakacje, że tak powiem, już za rogiem. Dzięki niemu zrobicie jeszcze lepsze fotki. I jak je zrobicie, no to podzielcie się z nami na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, gdzie tylko nas znajdziecie. Ja chętnie je obejrzę, skomentuję, coś podpowiem ewentualnie. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Czołem!